Dzisiaj paczka od pana Chińczyka z termopensetą. Zobaczymy, czy Chińczyki robią fajne termopensety, czy może kiepskie. Tutaj siedzi coś, co się trochę dziwnie nazywa Secure. Nie wiem, ale słuchajcie, historia była dosyć prosta. Napisali do mnie maila, czy chciałbym sprawdzić taki sprzęt. Mówię, dobra, minęło 7 dni, przyszło to kurierem i w środku siedzi termopenseta. I taki jest problem, że na polskim rynku nie ma zbyt wielu termopenset. Ja mam oczywiście termopensetę od JBC. Termopenseta plus groty plus podstawka. Sam ten zestaw kosztuje ponad 2000. Do tego dochodzi Ci lutownica. Czyli łącznie musisz wydać, nie wiem, z 4000 zł, żeby to dobrze działało. Więc to jest opcja oczywiście droga. Z kolei ten zestaw kosztuje 109 tych eurasków. Jakoś tak. Pokażę Wam stronę. Nie wiem, czy można to uznać za jakiś materiał sponsorowany, czy siaki, czy jaki. Ciężko mi powiedzieć. Pierwszy raz to robię. Także tutaj na stronie jest podane tak. Secure, model HT140, 2-in-1, Hot Tweezer and Soldering Iron. Ej, to chyba też jest jeszcze lutownica. To nawet nie wiedziałem. Zasilanie PD, Power Delivery, czyli to jest zasilanie po USB-C. No ciekawe. Jakieś zdjęcia poglądowe macie. Tweezer wygląda... W sumie zobaczymy, jak to wygląda. Obrazki w internecie to jedno, a to jak faktycznie to się trzyma w dłoni, jak to przede wszystkim będzie nagrzewało, to drugie, więc sprawdzamy, co będzie. Więc mówię, nie wiem, jak można uznać taki materiał. Ja od razu powiem, ten zestaw, jeżeli będzie fajnie się zachowywał, to ja go sobie zostawię. Wtedy będę mógł na sam koniec powiedzieć uczciwie Wam, to jest warte. Do $100 to jest, nie wiem, 400, jakoś tak. Zresztą ten materiał to udowodni. I żeby była jasność, to nie jest tak, że ktoś mi to zostawi i nagle ja będę o tym mówił dobrze czy źle, prawda? Ja powiem jak jest, bo mnie to po prostu wali tak naprawdę. Wiecie o co chodzi. Dobra, otwieramy to. Zobaczymy. Nie będę dodawał tego, że jak to przed publikacją materiału Chińczyk widział ten materiał. Nie widział. Jak zobaczy, to trudno. Co to jest? Ej, to takie... Otwierasz to i takie dziwne wrażenie. Tu jest termopenseta. Ok. Zasilacz. 65W. O! USB-C, Power Delivery i Quick Charge 3.0. To jest na plus, bo można sobie z niego zrobić kolejne zasilanie czegoś tam, jakiegoś elementu. No dobra. Jak to się wpina? Ty. O co to chodzi? A, dobra, to tutaj miało być. Czekajcie, no widzicie, człowiek uczy się. Czyli teraz wsuwam. Ale po co ten ząb się odginał w tamtą stronę? Może jakiś inny rodzaj kabli, pewnie jest jakaś inna zapinka. To standard europejski. W Anglii pewnie inne te wtyczki są, nie? No dobra, tak wygląda zasilacz 65W. Idziemy dalej. Co to jest? O, to jest ciężkie. To jest podstawka pewnie. Od spodu mamy gumę, czyli taka guma, żeby się to samo nie przesuwało, nie ślizgało. No powiem, że jest ok. No i w sumie danie główne. Ten pokrowiec nie głupie, bo bierzesz to w kieszeń, czy gdzie tam i jedziesz. Czyli to jest to ustrojstwo. Powiem tak, trochę to wygląda jak taka, może nie zabawka, no żeby tego nie obrazić za bardzo, no ale te groty, kurde, one są cienkie. Nie wiem, czy taki tweezer można byłoby stosować do lutowania elementów na płycie głównej, nawet nam nie ostrzy, człowieku. Szukajmy ostrości. Cienkie są te groty, bez kitu. Kurde, no zobaczymy. Ja ogólnie, żeby była jasność, do mojej rozlutownicy z JBC miałem podobne groty i powiem Wam tak, one były strasznie, ale to strasznie kiepskie. Wytrzymały pół roku i do wywalenia, a jeden grot kosztował, nie wiem, ze 170 zł, także ponad 300 poszło tak. Więc dlatego zmieniłem później na te grubsze groty, czyli mowa o tych takich łopatkach, o. Coś takiego, nie? O, teraz będzie widać. Ja tymi de facto wszystko ściągam, tylko że to jest drogo. Natomiast te groty, no
Ciekawe, może to się obroni, a równie dobrze może się okazać, że nic z tym nie wylutuje, no ale spoko. Jeszcze przyjrzyjmy się temu czemuś. Co? Jakiś ekranik jest? To jest guziczek, drugi guziczek, no bo to nie jest bezprzewodowe, to jest zasilane. Ej, ale fajne, patrz. On ma USB-C i standard ten bolec asusowski. USB-C i DC 5, 525, max 28 V. Czyli żeby osiągnąć zapewne maksymalną wydajność prądową, podłączamy sobie tutaj, nie wiem, 20 V, czyli będziemy mogli koradem wpiąć się w to. Ciekawe. To jest zastanawiające. No dobra, co jeszcze jest w opakowaniu? Jakieś coś w woreczku. Śrubokręt. Gąbeczka. Aha, czyli chocki klocki. I ostatnia rzecz, kabel USB-C. USB-C przewód. Ciekawe, czy on jest taki, żeby można go było używać do transmisji, czy jednak to jest typowo przewód zasilający. Ale fajny taki w dotyku, on jest giętki mocno. Czyli taki kauczukowy, ale bez kitu. Standardowo te kable USB-C nie są takie. To jest, bez kitu fajne. Podoba mi się to. I jest oczywiście napis Secure. Nazwa dosyć dziwna. Czyli tak, to sobie podłączymy tu. To na razie na bok, bo musimy naszą konstrukcję cepa złożyć. Instrukcji, no właśnie, nie ma instrukcji jak to złożyć. No ale w sumie jak tu jest łącznie 4 śrubki na krzyż, jakaś gumeczka, to może sobie poradzę. Aha, dobra, to chodzi o to, tak myślę. Wkręcamy tak i ta podstawka będzie w taki sposób działała. Z kolei po co jest to wyżłobienie? Nie wiem. Nie wiem i się nie domyślam. Śrubokręcik jakiś tam jest. Spróbujmy to wkręcić. Możliwe, że oni sprzedają po prostu ten klocek też do innych zastosowań. No właśnie, a tam było napisane, że to jest soldering iron. Myślałem, że oddzielnie jakiś grot do lutowania, no ale chyba nie. Spoko. Kręcimy to. Także, pokażę Wam. Zresztą użyjmy mojego. Ten śrubokręt mógłby być ciut większy. No, sama ta rękojeść, trzymanie. No panie, to nie tak. Trzeba coś lepszego do złapania, więc ja użyję mój śrubokręt. Cyk, dociągam śrubę jedną, no drugą i teraz to jest gitara. I zobaczmy, czy to, jak to będzie w ogóle leżało. Coś takiego. Pokażę Wam od góry. Taki rzut boczny. No, nie głupie. Kamera ogólna. No dobra. Zgrabne to jest. Ten uchwyt nie głupi. Nawet jakby sobie tak postawił to gdzieś tutaj na stanowisku z przodu, to żeby chcieć złapać w rękę, ciach, trochę jak takie patyczki od sushi, nie? No takie. No dobra. Co dalej? Tutaj dali nam takie małe śrubki do wkręcania i 2 kluczyki. Domyślam się, że to raczej chyba chodzi o to, żeby móc wykręcić te śruby i grot wyciągnąć no bo o co innego by chodziło. Czy w zestawie coś jeszcze jest? Nie, no nie ma. No i już wiem, co mi się nie podoba na tym etapie. Przydałoby się w tym zestawie mieć jeszcze 2 groty, takie szerokie, szpatułki. No bo te mikrogroty, ja podejrzewam, że szału nie będzie, no ale może się miło zaskoczę, kto wie. Dobra, w takim razie najpierw sobie schowamy te kluczyki do odkręcania tych śrubek, które trzymają groty. No bo w sumie dali nam wszystko, zestaw, żeby wykręcić grot. No bo on jest oczywiście na śruby, ale nie dali nam innego grota. No szkoda. Moim zdaniem warto byłoby dodawać kolejne groty, bo teraz kupienie... a właśnie, czekaj, tak już jesteśmy. A ciekawe, jakie to groty obsługuje, jak wygląda grot? No bo dla przykładu do JBC, to jest grot od JBC. Zaraz się okaże, że to jest JBC Style. No bez kitu. To byłoby coś.
Widzicie podobieństwo? No niemożliwe to jest. To byłyby jaja, jakby to obsługiwało groty od JBC. Autentycznie. Może tam jest podane coś w tym opisie. Ja przyznam szczerze, nie czytałem. Nie mam na to czasu. Wolę na żywca coś po prostu załatwić, otworzyć, w razie czego nagram. No i teraz będzie najwięcej zabawy. Odkręćmy te śrubeczki. One są w sumie luźne, powiem Wam. No i patrz. Ale jaja, ty. To ma groty JBC Style. No nie wierzę. To jest termopenseta klon JBC. O kurde. Czyli ja mogę te szerokie groty przetestować. O, to będzie czad. Czyli sprawdzimy sobie te szerokie łopatki. No kurde, już mi się to podoba. Ej, no. No powiem Wam, jakby... Ale to jest mądre. O kurde. Teraz tylko rozchodzi się o jeden temat. Żeby nasza, chciałem powiedzieć rozlutownica, nie. Termopenseta, aby miała moc. Wow. Wow, wow, wow. No kurde, za 100 baksów masz zasilacz, masz rączkę, masz podstawkę. Wiadomo, to jest dla, można powiedzieć, amatorów, entuzjastów. Nie wiem, no. Trzeba znaleźć, trzeba ulokować siebie w którejś tam grupie. Natomiast jakby to działało, no to przecież ja tym na co dzień demontuję tymi termopensetami, demontuję BIOSy, nie? I często tego używam, więc kurde. Jedyne co mi się nie podoba to skręcanie tych śrubeczek, no ale co tu dużo mówić. Za taką cenę, czy ja wiem, czy to jest sens narzekać? No kurde. Weź traf do dziury. Dobra, dokręciłem. Słuchajcie, teraz musimy sobie podłączyć zasilanko. 65W zasilacz. Myślę, że chrzanić to. Po co będę podłączał to? Podłączymy naszego Corada i będziemy widzieli w ogóle, ile papu pobiera. Ej, to spoko, bo już myślałem, żeby jakieś gniazdko elektryczne mierzące prąd, czy tam watomierz podłączyć do tego, ale że tu jest opcja wpięcia wtyku od Asusa, to sztos. To czekaj, teraz tak, moment. Włączyłem Corada, macie tu po swojej chyba lewej. 20 V, dobra, damy mu 20 V, nie wiem, 10 amperów. Czyli łącznie by to było 200 W, natomiast to chyba potrafi maksymalnie wciągać na poziomie, co ja wpisałem, 200. 120 W, coś takiego. Zobaczymy. No dobra, 20 V. No i podpinamy. Secure. 20, patrzymy. 26 stopni. 25. No i co teraz? Chyba nie grzeje. 28. No bo właśnie najważniejsze teraz by było co? Jak jest pobierany prąd. Poczekajcie, tylko termowizję wyłączymy sobie. No bo w tym momencie 3 mA tylko pobiera, nic więcej. Kurde. No ciekawe. To czekajcie, może wcisnę ten guziczek. Będziemy widzieli w ogóle, jak się nagrzewa. Wciskam. 200, patrz, zmienia się 200, 250, 300, 350, 400. No dobra, ale to nie zaczyna grzać. A jak wymusić tryb pracy? No i teraz przydałoby się pewnie przeczytać instrukcję, bo może trzeba trzymać ciągle. Poczekaj. O, patrz, grzeje. Ty, idzie. 114 stopni już ma. No kurde, ty. Trzeba było dłużej przytrzymać i pół ampera pobierało. Spoko, wyłączmy termowizję, bo będzie nam krzaczyła. Ajajaj. Czuję zapaszek taki piękny. Spalenizna. No bo wiadomo, nagrzewa się deko. Więc tak być musi. Ok, na razie to sobie zabierzemy. No i dobra. Bierzemy płytę i zobaczymy,
jak to się będzie zachowywało, bo naprawdę jestem zainteresowany. I patrzcie, jaki jest prąd pobierany. 20 V, czasami pół ampera. No kurde, ciekawe. Idziemy na mikroskop. Albo dobra, na razie bez, bo nam korad zniknie. Nałożymy sobie cyny. No kurde. Jakieś małe, drobne elementy. Zobaczymy, czy to w ogóle daje rady ten grot, czy nie. Pobielmy trochę końcówki. No i spróbujmy, nie wiem. W sumie takie groty bardziej są stosowane do lutowania telefonów. Natomiast czy uda nam się podejść jakiś kondensator, żeby było tak dogodnie? Niech będzie to na przykład te kondensatory. To jest obudowa 0603, czyli wcale nie takie najmniejsze. I sprawdzimy sobie. No i próbujemy. Aczkolwiek na razie, patrz, zszedł on. A ile pobiera? 1 amper. No słuchajcie, patrząc na to, że to są tak cienkie końcówki, to ma moc. To się tak wydaje, ale takie kondensatory nie zeszłyby od tak, więc tu bez większych problemów. Natomiast no i ta końcówka. Idziemy na mikroskop, bo to będzie lepiej widać, więc dajcie mi chwilę. Kurczę. Spróbujmy jeden kondensator. Może topnika dodajmy, będzie łatwiej. Tutaj największy test zrobimy, zakładając te groty od JBC. Bo patrz, dokładasz trochę cyny z jednej strony, z drugiej, nie? No i podchodzimy. Patrz, jak schodzi. Kurde! Ej, no bez kitu. To teraz jakiś rezystor w obudowie 0402? Nie, to jest 0603, czyli ten większy. My rzadko je takie lutujemy, ale no kurde. Zakładałem, że to będzie tania zabawka, która nie będzie dawała rady, ale jak w głowie mam, że patrz. No panie Edziu. Ty no. Oczywiście teraz taki test. Tak nie powinno się robić, ale zobaczmy. Przykładamy bez cyny, bez topnika. No cienko. Wiadomo, żeby takie elementy demontować, żeby było sprawnie, zawsze lepiej dodaj trochę cyny. I tu, i tam. Coś mi tu... A dobra, siadło. No, działa to. Działa. I to całkiem spoko. Teraz kondensator. Idziemy dalej. Przy czym mamy ją ustawioną, słuchajcie, na 400 stopni. Aha, bo tak się zastanawiam, jak działa obsługa, nie cały ten interfejs. Czyli tak, teraz ona pracuje na... A, jeszcze tutaj narysowany jest moc. Jest 350? To poczekajcie, a spróbujmy tak przyłożyć ją gdzieś i zobaczymy, ile ona będzie pokazywała mocy. Żeby się spociła. Ile pobiera? 1,2 ampera, ale już więcej nie. I na tej podziałce, zobaczcie, nie dochodzi nawet do połowy. Tak jakby grot nie jest w stanie przekazać energii. Tak, brakuje mu trochę. Co mi się nie podoba teraz? Mój przewód, trochę mi tak na rękę nachodzi, wiecie? Z kolei ten giętki przewód USB-C mógłby być lepszym rozwiązaniem. Natomiast nie wiemy, jaka będzie wydajność na USB-C, na zasilaczu tym 65W. Ale trzeba będzie podłączyć i zobaczyć. No i zobaczymy, czy te kondensatory ruszą, czy nie ruszą. Ale nie spawa cyny. To trzyma temperaturę, i temperatura na urządzeniu jest na 350. Wcześniej miałem 400. Zobaczcie, nie idzie, nie? Nie chce iść. I oczywiście nie szarpiemy, nigdy nie ciągniemy, bo uszkodzimy grot. Grot jest zawsze kosztowny, więc delikatnie podbijmy sobie temperaturę, wciskając guziczek. 400.
O, 450? Nie, lepiej nie. 400 to jest takie maks jak dla mnie, bo pamiętajcie, im wyższa temperatura, tym szybciej wykończymy groty, więc 400 stopni to jest maks. Natomiast nie wiem, czy da się sterować temperaturą o 5 stopni, o 10. To jest do sprawdzenia. W JBC na rozlutownicy mam wszystko na 350 i nie kombinuję nigdy. Zobaczymy, czy teraz złapię. No, powoli idzie. No, nagrzewaj, baby. No, topornie, topornie. Patrz, idzie. Czyli 400 stopni to jest taka właściwa temperatura robocza, żeby móc sobie te elementy zabierać. Autentycznie nie sądziłem, że to da radę. To weźmy sobie, kurde, ja taką fajną płytę rozlutowywuję, nierozsądnie. Czy dałoby radę kondensator tantalowy zdemontować? Podejrzewam, że nie. Ale oczywiście tym grotem. Ale sprawdzimy. To jest dobry test. Grzejemy, czekamy. Ja często jak JBC używam do wyciągania jakichś kondensatorów, dogrzewam hoterem. Wystarczy nadmuchu dosłownie 20, temperatura 300. I przykładając termopensetę, ściągasz te elementy o wiele szybciej. Natomiast tutaj ja myślę, że ten grot jest za mały. Jego po prostu pojemność cieplna nie wskazywałaby na to, żeby móc takiego dupka wylutować. Patrz, rusza się. Hej, idzie. Naprawdę idzie. I pamiętajcie, to jest wielowarstwowy laminat. Patrz, zeszło. No kurde, te grociki mają siłę. Autentico. To jest niegłupie. Za 100 baksów. 400. Ja już powiem tak, warto to kupić. To jest pewne. Tylko minusem jest co? Przydałoby się mieć właśnie te groty. Te od JBC. Także zaraz sobie spróbujemy zmienić te groty. No i teraz, no właśnie. Jak to urządzenie się wyłącza? Bo teraz cały czas grzeje, jest w trybie grzania. Jak się to wyłącza? 350, a może przytrzymajmy? O, jest stop napisane. Dobra, jest stop. I teraz spada temperatura z końcówek. No i 3 ampery. Dlaczego jest informacja o 3 amperach? 19 V, 3 ampery. A jakbyśmy podbili mu do 28 V, to może wtedy może mieć wyższą wydajność. Ej, to idziemy na Corada. Czekajcie. Podbijmy mu na... Tam było 28 V, nie? 28. No i... Czy się coś zmieniło? Nie, dalej są 3 ampery. No ale 28 V przy 3 amperach, no to jest inna wydajność, inna moc. Więc możliwe, że dopiero w tym trybie to jest max. No, ciekawe. Dużo znaków zapytania. Nie mam na to czasu, żeby tak to kompletnie testować, bo te 28 V jest takie trochę dziwne. No ale okej, odłączymy sobie teraz urządzonko. No i największym minusem takiej termopensety jest co? Demontaż grotów, bo w rozlutownicy JBC wyciągasz groty na momencie. W sumie, no w tej mam odkręcane. Muszę odkręcić ramiona. To też nie jest takie lekkie. To odkręcasz. O. No i oczywiście te groty się już nagrzały, więc trzeba jakąś gumą. I wiem, czego oni nie dali w zestawie. Powinni w zestawie dołączyć taką gumę. Ja je uwielbiam. To są gumy do ściągania grotów, czyli coś takiego. Więc to łapiesz i ściągasz grot. Bo grot miał w tym momencie z 300 stopni. Więc w taki sposób się ściąga z JBC. No, za to się płaci, za prędkość, za te możliwości, nie? Natomiast tutaj mamy ten kluczyk. Powoli odkręci się to i zatowarujemy groty od JBC, bo JBC robi robotę, tu nawet nie ma co mówić. No ale takie małe coś i to już mnie kupiło. Bez kitu. I powinienem dostać pieniądze jakieś za coś takiego. Autentycznie. Ale to może następnym razem. Będziemy inaczej. W inne karty grali. Dobra, ściągam jeden grot. Ta końcówka nie jest gorąca. Dobrze. Druga końcówka. Cyk. No i teraz no to jest gorące, tak. I JBC ma grot lewy, grot prawy. W zależności od tego, jak to przytrzymał.
No i właśnie, czy to coś zadziała z grotami JBC? To jest najważniejsze, bo tego nie wiemy po prostu. O, i trzeba to będzie jeszcze ustawić. Czekajcie, tą płytę dam na bok. Podoba mi się ten pokrowiec w ogóle, on jest taki, to jest niegłupie. To jest fajne, że czasy się zmieniły, te klony, kurde, pozalewały rynki. Naprawdę można za 1/3, 1/5, jedną dosłownie czasami, nie wiem, chyba 1/10 ceny tych markowych urządzeń mieć coś, co potrafi lutować. Nie musisz wydawać właśnie sporo siana. A to, że teraz pobawimy się delikatnie tym grotem, czy tam poprzesuwamy go, można jeszcze ewentualnie złapać tak, żeby wyrównać je. Tutaj muszą być w jednej płaszczyźnie. Kurde, jest to... Patrz jak równo. Bo pokażę Wam, o co chodzi. Żeby dobrze wylutowywać komponenty, to ta termopenseta musi mieć styk. O to się rozchodzi. Więc jak to będzie równiutko ustawione, to jesteśmy w domu. Więc może jeszcze tak przekręćmy. No kurde. Spoko. I teraz dokręćmy sobie oczywiście tym dziwnym kluczykiem. Śrubki. No tak to wymyślili. No słuchajcie. Kręcimy dziada. O. Ale no jestem w ciężkim szoku. Takie tanie, a no nie. Czad. Więc możliwe, że nie wiem, czy Kate Media, czy kto zacznie ściągać takie rzeczy, oferować te urządzenia normalnie do kupienia, bo nie wiem, jaki jest termin oczekiwania. Jak zamówisz dzisiaj, to za ile Ci to przyjdzie. No ale nie głupie. Nie głupie. Dawaj. Dobra, dokręciłem to. Znowu idziemy na ujęcie od góry plus prąd. Podpinamy zasilanko, cyk i patrzymy. 31 stopni, czyli on teraz wykrywa temperaturę z grota, no bo groty mają w sobie jakiś tam czujnik temperatury, tak? No i spróbujmy to włączyć, a jeszcze 350 ustawmy i wciskamy ten guziczek, żeby to uruchomić. No teraz to wiem, wtedy nie wiedziałem. Wciskam, jest work. Patrz, 350 stopni od razu. O kurde. No, ej, działa przede wszystkim. To kurde działa, działa z grotami JBC. Sztos. I te dwa groty autentycznie kosztują więcej siana niż całe urządzenie. No, tak strzelam. No to teraz pobawimy się. Kupujesz tanią rozrzutownicę, nie rozrzutownicę, termopensetę, przepraszam. No i zobaczymy, czy będziemy się bawili z tym grotem lepiej. Czy nam lepiej pójdzie usunięcie kondensatora tantalowego. I w tym miejscu, zobaczcie, jest pad masowy, plusowy. Te kondensatory nigdy dobrze nie idą. Więc ciekawe. Łapiemy. I co? Grunt, żeby to właśnie dobrze doszło. I co się dzieje? 2 ampery mniej więcej pokazywało, że pobiera. Ej, bo nie mam ujęcia, poczekajcie. No i na razie, zobaczcie, ten kondensator nie chce iść. Ej, no, baby. Jest taki pik. 2 ampery i zobaczcie na podgląd. I spada. Jakim cudem on nie chce wyjść? 350 stopni mam ustawione. Może faktycznie to mało. No trochę się dyga, ale brakuje. Może 400 trzeba ustawić. Dobra, 400 ustawiłem. Nie mamy ostrości. No dobra, ale pokażę Wam jeszcze na podglądzie. Come on, baby, co tutaj nie ostrzysz? Dziecinko moja. O, kamera się obraziła. Dobra, mamy 400 stopni. No i patrzymy, co będzie. No widzę, że ok. 400 stopni to jest dla niego okno pracy. 350 odpada. Więc kolejne jakieś, dobra, może mniejsze elementy, no bo takie kondensatory, umówmy się, nie każdy to potrzebuje lutować. A dla przykładu coś mniejszego, nie? No te. Panie,
Kurde. Idzie. I to elegancko. Co byśmy mogli wylutować? Wylutujemy sobie, słuchajcie, BIOS. Tylko muszę mieć płytę z BIOSem. Tutaj BIOS był gdzieś tu, ale już go nie ma. No to mamy kostkę mniejszą. To jest, w tym miejscu jest kostka z wideo BIOSem do tej karty graficznej. No to ok. Dajmy trochę topnika. Jestem zaskoczony. Na plus. Fajnie, że coś takiego da się złapać. Przykładamy. I patrz, co się dzieje. Kurczę. No nie, no. I ta podstawka, dobra. Jak się używa podstawki? Czy to jest takie spoko? Wchodzi to... ok. Czyli można nałożyć tędy. Będzie. Jakby się uparł, to może jakiegoś takiego powerbanka by do tego przedłużył i miałbyś to zasilanie bateryjne po USB-C. Teraz tak, idę po płytę z BIOSem. Mam płytę. Kurde. Ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że to się dzieje autentycznie. No kurde. To jest taki trochę smuteczek, że ja musiałem wcześniej tyle kasy, tyle tysięcy złotych wydać na to, żeby mieć możliwość używania termopensety, a tutaj za ułamek tej ceny centralnie ty też możesz to kupić. Tylko że wiadomo, że w 24 roku ja termopensety kupowałem w 19, ale no, trochę trzeba było czekać, ale no sztos. Podchodzisz, cyk, to jest BIOS, Winbond, żeby nie było. 25Q80. Bez dodawania cyny. Łapiesz, cyk, schodzi. I nie musisz grzać hoterem, bo wiecie o co chodzi. Masz laptopa do naprawy, gdzie trzeba często wyciągnąć płytę główną z budy, żeby wylutować kostkę, bo kostka jest takim newralgicznym miejscem, że jak będziesz grzał hoterem, to zaraz stopisz plastiki i kolejne elementy. Kupujesz za 100 euro coś takiego, bez wyciągania właśnie płyty z budy, wyciągasz kostkę z BIOSem. I to ci oszczędza czas. Czas to pieniądz, tak mówią, prawda? Więc sztos. I jeszcze teraz tak, płyta z PS3. Spróbuję wylutować coś takiego, co raczej się nie uda, ale przynajmniej się dowiemy, bo chcę sobie posprawdzać faktycznie, jak to będzie grzało. Nie wiem, taki głupi przykład, gniazdo, może HDMI. Ciężko powiedzieć, czy w ogóle da się. Nie, to jest chyba, już zwariowałem całkiem, ale coś innego. O, na przykład mamy taki konektor. I to są bardzo trudne gniazda w usuwaniu, bo w sumie jak nie masz termopensety, to do tego ciężko jest podejść, więc spróbujemy usunąć właśnie za pomocą termopensety takie gniazdko. W takim celu trzeba oczywiście sobie pod odpowiednim kątem ustawić płytę, dołożyć topnika, no i polecimy. I to już pady są duże. Te ścieżki na dole mają po milimetr szerokości, natomiast same pady do lutowania są grubsze, więc zobaczymy, jak się uda. No ale kibicuję, żeby się udało. Objedźmy sobie jedną stronę. Grunt, żeby tą cynę położyć. Teraz druga strona. Cyk. Ale trzyma. Jest moc, wiecie, bo cyny nie spawa. Robisz tak, przejeżdżasz od lewej do prawej i płynnie idzie. No, kurde. Fajnie, naprawdę. I teraz łapiemy tak i jeździmy. W jedną stronę i w drugą. I zaraz zobaczymy. Patrz. Cyk, dziękuję. Trr. Zdjęte gniazdo, nieuszkodzone. No sztos. Na przykład teraz większy kondensator plus minus masa jest tutaj potężna w tej płycie. Zobaczymy, czego wylutujemy. Kurde. Ty, jak masło. No to teraz spróbuję wylutować gniazdo od linii 12V. Przy czym myślę, że to już nie pójdzie. Nie rozgrzeję tego. Ale przekonamy się, czy ruszymy z drugiej strony laminatu. To jest naprawdę gruby temat do lutowania. Do tego są potrzebne już bardzo grube groty, pojemność cieplna, więc zakładam, że raczej tego nie ruszę. Ale kurde. No bo zobaczcie, lecimy na 2 groty, jedną końcówkę. Tylko że końcówki są 2. Pytanie, czy... Czekajcie, muszę złapać rękawicą. Może zrobimy to tak. O. No i próbuję teraz. To łapię, żeby Wam pokazać. To jest czysta przyjemność. Dobra, nagrzewam dziada. No i ciekawe.
No, chyba nam jednak zabraknie żaru. Ile pożera? A, bo nie mam... Poczekajcie. 1,4 ampera, nawet 2 ampery, ale traci, tak jakby brakowało mocy. Zobaczcie. 1 amper, jakby ona pobierała 3 ampery, to byłoby spoko. A tutaj brakuje jej, więc podejrzewam, że nie jest w stanie tego przekazać. No ale próbujemy, grzejemy. O nie! Już sobie blat przypaliłem. Zaraz wam pokażę, co się stało. Ty, idzie to. Idzie. Tylko ciężko mi to złapać, bo to są rozgrzane te druty długie. Ty, to idzie. Rozgrzało to. Tak, udało się usunąć. Ale jaja. Niestety mój blat ucierpiał. Mata. Bo rozgrzany metal dziobnął tutaj. Ale wylutowaliśmy to. Czaicie? O kurde. Czyli w skrócie to tylko pokazuje jeden temat. To małe główienko jest w stanie sobie poradzić z czymś takim. I umówmy się, to jest maks. Nie zakładałbym tu większych końcówek, żeby nagle, nie wiem, wykończyć ten sprzęt. Bo umówmy się, to jest w dalszym ciągu, można powiedzieć, zabawka dla hobbystów, ale myślę, że w tym momencie nie jeden serwis może się o to pokusić. Największym minusem jest tutaj. A no dobra, jeszcze jeden temat. Podłączymy sobie USB-C, czyli zasilacz, który oni dodają, plus ten przewodzik fajny. Mam tu jakieś gniazdko? Może zaraz coś znajdziemy, bo przewód ma, nie wiem, 1,5 metra, więc jak tam damy, to mi zabraknie. Aha, no to ten przewód jest trochę nie do końca mądry, bo jakbym miał 2,5 metra, byłoby lepiej. Także muszę się wpiąć. Ok, jestem podpięty na krótko, ale zaraz zobaczymy, jak to się zachowa właśnie po USB-C. I co on pokazuje? Wersja V1.02 19,9V 3 A 300 stopni. No dobra, przestawmy go na 400 stopni, odpalamy. Wciskamy guzik, trzymamy. 260, 350, 400 stopni. No dobra, teraz jesteśmy w trybie USB-C. I ten kabelek, bez kitu, on jest fajny. Jest taki mięciutki. Ale czy to będzie dalej kopało, gryzło? No się okaże. Zaraz zobaczymy. Przykładamy pierwsze z brzegu jakieś elementy. Atakujemy. No patrz, jest, działa. Schodzi, nie ma problemu. To jest niegłupie. Tutaj jakiś tranzystor od zasilania Wi-Fi w PS3. Przykładamy końcówkę, już wam pokazuję z przybliżenia. Pyk. No kurde, tu chodzi przede wszystkim o groty. Jak ktoś zainwestuje w groty JBC, jak nie zapomnę, to w opisie dam wam nazwę tego grota. Można je kupić u Michała w Elewancie. Przy czym mówię, cena za grot może być porażająca. Natomiast jak ktoś zainwestuje w takie groty, to się po prostu zaskoczy. Plus ten zestawik, nie? Fajne. No kurde, to gryzie. Podchodzisz, ciach. Jakaś cewka. Tylko trzeba właśnie mieć do tego dostęp, że ten kondensator. O tutaj, nie? No, elegancko to schodzi. Powiem, że jestem... No, nie będę się powtarzał. Fajnie działa. Po prostu, no kurczę, tyle czasu. No i idzie, kopie, wiecie, chodzi o to, że to idzie jak przecinak. Przykładasz, ciach, ściągasz. Kolejny. Wiadomo, nawalam teraz cyny za dużo, ale pokazuję tylko, że to ma moc. To wszystko pływa, patrz. Jakbyś chciał robić destrukcję laminatu, dodajesz cyny, ciach, patrz. Miałbyś, nie wiem, chęć zrobić mapę płyty, board view. Czyli najpierw trzeba ściągnąć wszystkie elementy. To taką termopensetą też da radę. Naprawdę, moim zdaniem, totalny must have za te pieniądze. Tak, są rzeczy, które naprawdę warto kupić. No i to jest zdecydowanie jedna z nich. Nie wiem, czy jest jakiś konkurent dla takiego zestawu. No ale patrz jak... A spróbujmy ten układzik.
No, dajmy trochę cyny. Nie wiem, czy tam jest pad masowy pod spodem, czy nie. Oj, chyba jest. Ok, tego układu nie wylutujemy, bo pod nim na pewno jest pad masowy dodatkowy. I on trzyma kostkę, więc nie będziemy jej szarpali, więc tutaj nie wygramy. Z kolei kondensatory. O właśnie, patrz, masz kondensatory, przy czym one są bardzo blisko siebie. O, spróbujmy tego dupka. To jest oczywiście płyta główna z PS3 i tantalowy 470 mikro. Dajmy trochę topnika i sprawdźmy sobie. Ale to jest trochę jak nagroda. No i przykładamy. O, teraz męczy się trochę. No, come on, czekamy, czekamy. No i poszło. Drodzy Państwo, piękne, po prostu piękne. Co tu jeszcze można wylutować? O, jakąś cewkę wielką. No, z cewkami może być różnie, bo tutaj jak nie dasz za dużo cyny, to jest szansa, że jej nie ruszymy. Właśnie dzisiaj z Sinusem rozmawialiśmy na temat tej termopensety i była taka retoryka, że to jest bardziej chyba dla amatorów, no ale zobacz. Sinus, widzisz to? Kurde, napisz komentarz, no. Ja wiem, że to jest tanie, ale to kurczę kopie, to gryzie. Idzie po prostu. No, czad. Oni to zrobili. Chińczyki wszystko zrobił, wszystko podrobią. Patrz. Nie mam pytań. Totalny must have. Jeszcze jakby zapłacili pieniądze za to, nie? Ale fajne. Cieszę się z tego, bo to jest sztos. Tak samo jak nagrywałem materiał o lutownicy T12X, to był rok 2020. I to też było w tamtym momencie naprawdę fajne urządzenie. Niedrogie, a dobre. Wielu z Was używało. Tak samo jest tym Secure HT140 czy jakoś tak. No jestem w szoku. Tylko mówię, groty JBC do tego dowalić, bo żeby lutownice, te wszystkie zamienniki, klony JBC dobrze działały, to musi być spełniony jeden warunek. Oryginalny grot JBC, który kosztuje oczywiście fortunę, ale jak to kupisz, wydasz, tak jak ja tutaj, to masz. Jarek nawet. Dobra, kończę na dzisiaj. Był z Wami Spox 2. Daj suba, komentarz, napisz co Ty myślisz. 100 baksów. Dużo, niedużo? Myślę, że zajebista cena. Na razie, cześć, hej. Dogrywam. Dlaczego? Bo patrzcie, przez przypadek zobaczyłem, że jest ukryte menu. Wiadomo, ja nie czytam instrukcji, ale o co chodzi? Wciskając ten guzik, wchodzimy w ten tryb. Mamy HT, idle, OLED, volty, calibration. Można ustawić 5 amperów. I dobra, wejdźmy jeszcze raz. Cyk. I wchodzimy prawym guzikiem, wchodzimy w volty. I można max current, czyli natężenie 5 amperów. Tak samo max volt 28. I sobie zmieniasz teraz DC. To ono niby co na 5 V może lutować? A to też ciekawe. Co tu się będzie działo? Przecież to się rozgrzeje do czerwoności, ale max current 2 ampery? No dobra, zmienimy jej teraz na 20. I teraz trzeba trzymać, no właśnie to jest takie trochę nieintuicyjne. Wciskasz i 2 guziczki trzymasz i robi się biały pasek. Cyk. I on teraz zatrybił i zapisał. Jeszcze raz volty. Trzymamy prawy guzik, żeby wejść. O, mamy max. No i patrzcie. Termowizja. Zaraz przeatakujemy kolejną cewkę w PS3. Ciekawe, ile będzie prądu żarła, kiedy mamy maksimum, jeżeli chodzi o natężenie prądu. A, poczekajcie, bo nie grzeje. Trzeba włączyć to. A, i przestawiłem, zaraz dopowiem. Kurde. Zobacz, 1,8 ampera, 2,6 ampera. Ok. Łapiemy cewkę z jednej strony, z drugiej strony. Patrz, no kurde, no w głowie się nie mieści. A ile żarła prądu? Czekajcie, bo ja nie widzę tego teraz. 2 ampery podbija, czyli jeszcze więcej papu.
No i kolejna sprawa. Zmieniłem sobie w ustawieniach, zobaczcie, że przełączamy teraz i o 20. Możesz sobie ustawić, o ile ma przełączać. Jest 320, 340. Czyli wchodzimy w opcję, cyk, w HT, pyk i tu masz work temp, czyli z ilu startujemy i temp step. I tu ustawiamy sobie, o ile kolejny krok będzie podbijał temperaturę. Tu w ogóle jest bardzo dużo opcji. Jest kalibracja, temp unit, temp shield, buzzer, start hit, czyli uruchamiasz urządzenie, od razu zaczyna grzać zapewne. Turbo sety, jakieś jeszcze turbo nagrzewanie, restory, kurde. I teraz 2 wciskamy, żeby wyjść. Jest jeszcze kalibracja, nie mamy urządzenia do kalibracji, więc trudno. Jeszcze przycisk OLED, brightness na 10. Było oryginalnie na 5, dałem na 10, czyli jeszcze jaśniej wyświetlacz działa. No kurde, nie głupie urządzonko. Sleep time, o zobacz. Można sobie ustawić, żeby co prawda nie przegrzewały nam się te groty, więc ustawiasz sobie tutaj, nie wiem, na... zróbmy ten test. Na 10 sekund, to będzie denerwujące, ale zobaczymy, czy to działa. Dobra, zapisane, cyk. I on zaraz wróci. Trzymamy 2. OK, mamy stop. Włączmy urządzenie. Work. Nagrzewa. No i pytanie, kiedy on wykryje sleep time? Poczekajcie. Spróbujmy sobie coś wylutować znowu. A zresztą nie ma to znaczenia co. Bo to działa. Nie no. Aj, ja już na Discordzie u mnie przed chwilą ludzikom pokazałem to. Jak to rewelacyjnie działa. No już chłopaki zamawiają, bo sztos. Sztos i jeszcze raz sztos. No patrz, no chcesz ściągnąć ciach. To nie ma o czym mówić. No, to jest moc, panie. To jest git. Mega. No i teraz patrzymy na sleep time. Nie dotykam nic. Jest work. Tam było ustawione chyba 10 sekund, więc poczekajmy na spokojnie. Aj, 360 stopni ustawiłem. Zobaczymy, czy przejdzie w tryb uśpienia, czy może trzeba... Jest sleep. Nie idzie spać. No i, a czekaj, jakbyśmy teraz przyłożyli, czy on się obudzi? Patrz, wykrył. Wykrył, że ruszyłem końcówką. Ej, no spoko, nie trzeba wtedy za każdym razem z palca wybudzać go, bo to było trochę denerwujące. Czyli odkładasz sobie do podstaweczki teraz, ciach. Mamy work. No czekamy. Niech on pójdzie spać. Dajmy mu trochę czasu. Come on, baby. No i idź spać. Dobra, jest sleep. Idzie spać. Grota nam nie wykończy termicznie. I podniosłem i zaczyna grzać. I ogień. Mega. Tyle. Hej.